Cześć, tu Dorota. Witajcie na kanale Polish with Dorota. W tej lekcji nauczycie się czegoś bardzo ważnego. Nauczycie się, jakie mamy czasy w języku polskim. Co to znaczy? Nauczycie się, jaka jest różnica między formami robię, robiłam, robiłem, zrobiłam, zrobiłem, będę robić, będę robił, będę robiła i zrobię. Ale zanim przejdziemy do lekcji, to zapraszam Was bardzo serdecznie do mojej szkoły języka polskiego online, gdzie możecie uczyć się ze wspaniałymi nauczycielkami w miłej atmosferze i z każdego miejsca na świecie. A teraz przechodzimy do lekcji. W porównaniu do języka angielskiego albo hiszpańskiego w języku polskim mamy mało czasów. I uwierzcie mi, to nie jest wcale takie skomplikowane, że mamy jakiś aspekt niedokonany, aspekt dokonany. W tej lekcji wszystko Wam wyjaśnię. Kiedy Polacy uczą się języka polskiego w szkole, to nauczyciele mówią, że mamy 3 czasy. Czas przeszły, czas teraźniejszy i czas przyszły. Ale w czasie przeszłym i w czasie przyszłym mamy 2 aspekty. Aspekt niedokonany i aspekt dokonany. Ale co to wszystko znaczy? Popatrzcie na schemat czasów w języku polskim. To wygląda tak. W czasie przeszłym mówimy robiłem, tak mówi mężczyzna, albo robiłam, tak mówi kobieta. To jest tak zwany aspekt niedokonany. W aspekcie dokonanym mówimy zrobiłem, mężczyzna, zrobiłam, kobieta. W czasie teraźniejszym jest tylko forma robię, a w czasie przyszłym mówimy albo będę robić, albo będę robił, tak mówi mężczyzna, będę robiła, tak mówi kobieta. Będę robić jest uniwersalne. To jest aspekt niedokonany, a aspekt dokonany to zrobię. I teraz o co chodzi, jak to działa? W tej lekcji podaję wszystkie przykłady w formie ja, tak żeby było łatwo. Więc zaczynamy od czasu teraźniejszego. W czasie teraźniejszym mamy jedną formę, jest jeden czas teraźniejszy i to jest robię. Używamy tej formy po pierwsze, kiedy mówimy o czymś, co robimy regularnie albo o jakichś generalnych rzeczach. Na przykład co niedzielę robię obiad. Albo szewc to osoba, która robi buty. Więc to jest coś regularnego albo generalnego, ale używamy tej formy, kiedy robimy coś teraz, w tym momencie. Na przykład ja teraz robię obiad albo robię teraz coś ważnego. W tym momencie robię coś ważnego. No dobrze, a teraz forma robiłam, robiłem. Gramatycznie to jest czas przeszły, aspekt niedokonany. Kiedy używamy tej formy? Używamy tej formy, kiedy mówimy o sytuacji, która była i my byliśmy w trakcie akcji, w trakcie procesu.
ten proces był nieskończony. Posłuchajcie przykładów. Co robiłam wczoraj o 15:10? Robiłam obiad. Wczoraj, kiedy robiłam zakupy, zadzwonił do mnie Wojtek. Czyli co robiłam o 15:10? Robiłam obiad. W tym momencie ja na przykład kroiłam warzywa. Byłam w trakcie procesu. Albo kiedy robiłam zakupy, zadzwonił Wojtek. To znaczy ja byłam w sklepie, wybierałam produkty, byłam w trakcie procesu. I wtedy zadzwonił do mnie Wojtek. Ale używamy też formy robiłam, robiłem, kiedy mówimy o czymś regularnym, o czynności, o akcji, która była w przyszłości i zdarzyła się wiele razy. Na przykład w zeszłym tygodniu codziennie robiłam obiad. Albo co tydzień robiłam zakupy w supermarkecie, kiedy mieszkałam w Krakowie. Tutaj często będą frazy takie jak codziennie, raz w tygodniu, raz w miesiącu, rzadko, często itd. A po trzecie, używamy tych form, kiedy mówimy, jak długo coś robiliśmy. Na przykład 20 minut albo przez 20 minut. To znaczy to samo. Godzinę albo przez godzinę. To też znaczy to samo. Albo od 16 do 18. Posłuchajcie przykładów. Wczoraj od 15 do 15:30 robiłam obiad. Robiłam zakupy 2 godziny. Podsumowując, form aspektu niedokonanego robiłem, robiłam używamy po pierwsze, kiedy mówimy o czynności, która była i byliśmy w trakcie jej robienia. Wczoraj o 15:10 ja robiłam obiad, mieszałam zupę i kroiłam warzywa na przykład. Albo kiedy mówimy, że robiliśmy coś regularnie, na przykład codziennie gotowałam obiad, albo kiedy mówimy, jak długo coś robiliśmy. Od 15 do 15:30 gotowałam obiad. A kiedy używamy tej drugiej formy, zrobiłam, zrobiłem, czyli aspektu dokonanego, wtedy, kiedy coś jest skończone, kiedy chcemy podkreślić rezultat. Na przykład wczoraj zrobiłam pyszny obiad. Nie musisz iść do sklepu. Ja już zrobiłem zakupy. Czyli zrobiłam obiad. Obiad był gotowy. Ja wtedy widzę już gotowy obiad na stole. Zrobiłem już zakupy. To znaczy, że te produkty, które kupiłem, są już w lodówce czy w szafkach. Na przykład najważniejsze jest to, że aspekt dokonany, zrobiłem, zrobiłam, akcentuje rezultat. Kiedy mówię zrobiłam obiad, to widzę w mojej głowie gotowy obiad na stole, a aspekt niedokonany robiłam, robiłem, akcentuje proces. Kiedy mówię robiłam obiad, to ja widzę osobę, która jest w kuchni i jest w trakcie robienia obiadu, czyli na przykład kroi warzywa albo miesza sos. To jest ta najważniejsza różnica. I kiedy mówimy o tym, co będzie jutro albo będzie za tydzień,
o czasie przyszłym, to działa analogicznie do czasu przeszłego. I teraz mówiłam, że aspekt niedokonany jest używany, kiedy mówimy o procesie, o czymś regularnym, albo używamy go, kiedy mówimy o tym, jak długo coś robiliśmy, albo jak długo będziemy coś robić. W czasie przyszłym aspekt niedokonany może mieć różne formy. Co to znaczy? Uniwersalna forma i dla kobiety, i dla mężczyzny to będę robić. Ale mężczyzna może też mówić będę robił, a kobieta będę robiła. Możecie zapytać, jaka jest różnica między będę robić i będę robił, będę robiła. Nie ma tutaj tak naprawdę żadnej różnicy. Polacy chyba częściej jednak używają tej formy będę robił, będę robiła, ale spokojnie można zawsze używać też formy będę robić. Posłuchajcie przykładów z tymi formami. Jutro o 15:10 będę robiła obiad. Kiedy będę robić zakupy, to kupię wodę. Czyli ja widzę osobę w trakcie procesu. Jutro o 15:10 będę robiła obiad. To znaczy, że ten obiad jeszcze nie będzie gotowy. Ja będę po prostu gotowała. Będę kroiła warzywa, czy mięso, czy będę mieszała sos. A kiedy mówię, kiedy będę robiła zakupy, to znaczy, kiedy ja będę w sklepie, będę w procesie robienia zakupów. To wtedy kupię wodę. I po drugie, oczywiście używamy aspektu niedokonanego, kiedy mówimy o czymś regularnym. Na przykład w przyszłym tygodniu codziennie będę robiła obiad albo będę robić zakupy co sobotę. Czyli mówimy o czymś regularnym. I po trzecie, tak jak w czasie przeszłym, kiedy mówimy o tym, jak długo coś będziemy robić, to też używamy aspektu niedokonanego. Na przykład jutro od 15 do 15:30 będę robiła obiad. Albo jak długo będę robiła zakupy? No, myślę, że będę robiła zakupy 2 godziny. To są sytuacje, w których używamy aspektu niedokonanego, czyli form będę robić albo będę robiła, będę robił. A kiedy używamy formy zrobię? Wtedy, kiedy akcentujemy rezultat, kiedy widzimy w naszej głowie, mówiąc to, konkretny rezultat. Na przykład jutro zrobię obiad. Albo chcesz kawę? Zrobię dla nas kawę. Będzie gotowa za 5 minut. Czyli tutaj mówimy zrobię, kiedy chcemy zaakcentować, że zrobimy coś do końca. Jeden raz i do końca. I znowu, tutaj bardzo ważne jest to, co chcemy zaakcentować. Jeśli chcemy zaakcentować proces, to mówimy będę robić, będę robił, będę robiła. Czyli jutro będę robić obiad. Wtedy ja widzę osobę w kuchni, która robi obiad, a kiedy ktoś mówi jutro zrobię obiad, to ja widzę gotowy obiad na stole. I to są wszystkie czasy w języku polskim. To wszystko. Prawda, że nieskomplikowane?
Ale może zapytacie, ale skąd mam wiedzieć, jakie są formy, gdzie tego szukać, gdzie to znaleźć? Jest w internecie świetny słownik, wielki słownik języka polskiego na stronie wsjp.pl. Tam wpisujecie czasownik, na przykład robić. Klikacie w ten czasownik, potem klikacie w pierwsze znaczenie i szukacie zakładki odmiana. I zobaczcie, co tutaj mamy. Widzimy, że jest to czasownik, jest to aspekt niedokonany i mamy wszystkie formy. Formy w czasie teraźniejszym, w czasie przeszłym i w czasie przyszłym, bo czasowniki niedokonane są w tych 3 czasach. A niżej jest jeszcze informacja o tym, jaki jest ten drugi czasownik, ta para dokonana, i tutaj widzimy, że ten odpowiednik aspektowy to zrobić. Więc szukamy zrobić. Wpisujemy zrobić, klikamy pierwsze znaczenie i znowu odmiana. Mamy informację, że jest to czasownik w aspekcie dokonanym i w aspekcie dokonanym mamy tylko 2 czasy. Czas przeszły, czyli to, co było, i czas przyszły, czyli to, co będzie. To jest fantastyczny słownik, fantastyczna sprawa. Bardzo Wam go polecam. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Dajcie znać w komentarzach, czy podobał Wam się ten filmik i czy macie jeszcze jakieś pytania na ten temat. I do zobaczenia w następnej lekcji. Pa, pa!